Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Cupry Born, czyli pierwszego samochodu elektrycznego tego producenta. Pomimo tego, że jestem konstrukcyjnym bliźniakiem Volkswagena ID3, to przyznam, że ludziom z Cupry naprawdę skutecznie udało się go odróżnić, jeśli chodzi o charakter. Niestety tego samego nie można powiedzieć, jeśli chodzi o sposób obsługi. Więcej na ten temat powiem na filmie, gdzie prezentuję egzemplarz w mocniejszej wersji e-Boost, za to ze słabszymi akumulatorami 58 kWh. Startujemy! Wspominany przed chwilą charakter budowany jest w dużej mierze przez wygląd i pod tym kątem Born wypada moim zdaniem bardzo korzystnie, ponieważ z każdej strony spotkać można w nim ciekawe detale, jak powiedzmy uśmiechnięty zderzak z przodu, przetłoczenie na progach z boku, czy pokaźny dyfuzor i panele o ciekawym wzorze na słupkach w tylnej części nadwozia. Do tego dochodzą akcenty w charakterystycznym dla Cupry miedzianym kolorze, które moim zdaniem bardzo zgrabnie komponują się z niebieskim lakierem specjalnym nazwanym Aurora Blue za 4572 zł. Wstawki kolorystyczne na nadwoziu są w standardzie, a na 19-calowych felgach mogą się pojawić za 1270 zł ekstra. Tworzy to naprawdę wyraziście wyglądający samochód, który moje oko cieszył podczas użytkowania i jasne, patrząc na Borna z profilu dostrzec można wspólną bryłę z Volkswagenem, ale osobiście wcale nie zwracałem na to uwagi i za sprawą modyfikacji uważam, że Cupra z tych bliźniaków prezentuje się znacznie lepiej, jej nadwozie zgodne znaczka na masce. Też ciekawiej od ID3 prezentuje się kokpit, gdzie znalazły się ładnie wyglądające materiały, np. na wstawce przed pasażerem, na podłokietnikach jest alcantara, nie brakuje także miedzianych wstawek. Biorąc to pod uwagę, mnie po prostu przyjemnie się w takim otoczeniu przebywało. Mamy też tutaj znany ze spalinowych Seatów duży minimalizm z niewielką ilością fizycznych elementów sterujących. W połączeniu z rozwiązaniami z ID3 tworzy to mocno specyficzny sposób obsługi, chociażby odpalanie i gaszenie auta. Mamy tutaj co prawda fizyczny przycisk startera, ale nie jest on ogólnie zbyt istotny, ponieważ zdecydowanie ważniejszy jest czujnik obciążenia fotela kierowcy, ponieważ gdy się chociaż trochę wstanie, tak jak ja to teraz robię, to samochód automatycznie się wyłącza, później gdy wykryję, że znowu jestem na fotelu i gdy teraz wciskam hamulec, to znowu jest gotowy do jazdy. Jest to co prawda ok i intuicyjne w codziennym użytkowaniu, ale jeśli chciałbym na przykład, aby cały osprzęt tutaj był wciąż zasilany, a ja żebym nie musiał siedzieć na fotelu kierowcy, no to jedyne co mi przyszło do głowy, żeby to wymusić, to zapięcie na pusto pasów bezpieczeństwa, więc w tych niestandardowych sytuacjach trzeba się bardziej nakombinować. Sterowanie biegami też jest inne niż można się spodziewać, ponieważ oddelegowana została do tego dodatkowa dźwignia, która ma ergonomiczny kształt, jest też odpowiednio oddzielona od manetki wycieraczek i ja bardzo szybko się do niej przyzwyczaiłem. Nie przyzwyczaiłem się za to i wątpię, abym to rozwiązanie polubił, nawet mając Cuprę na dłuższy czas. Do sterowania szybami, ponieważ mam tylko dwa przełączniki fizyczne, aby aktywować opuszczanie albo podnoszenie szyb tylnych, trzeba nacisnąć tą strefę. Tu mamy sekcję dotykową, ten dotyk działa ok, no ale wciąż czasami mi się to samo przez przypadek, kładłem rękę, odpalało. Czasami jak tak na szybko chciałem to zrobić, to musiałem bardziej się skupiać na tym, aby ten przycisk zaskoczył. Mam też blokadę tylnych szyb w ten sposób rozwiązaną, czy centralny zamek. Jest to moim zdaniem bardzo kiepska oszczędność na tych dwóch dodatkowych przełącznikach. Mało wygodne rozwiązanie, na szczęście obsługa położenia lusterek jest już fizyczna i znacznie bardziej ergonomiczna. Dotykowe są też przyciski do sterowania światłami z lewej strony kierownicy. Mamy też tutaj odparowywanie szyb. Względem takiego starego rozwiązania z Seatów, znaczy jakiegoś pokrętła fizycznego, wymaga to więcej uwagi, ale ponieważ ten automat działa ok, to na co dzień nie jest to realne utrudnienie. Kolejną porcję dotykowych przycisków mamy na kierownicy, która moim zdaniem bardzo atrakcyjnie się prezentuje. Z prawej strony steruje się systemem audio oraz komputerem. Z lewej mamy obsługę tempomatu. Bardzo wygodnie są te przyciski rozmieszczone, ale ta ich dotykowość trochę pogarsza wrażenia. Na szczęście te płytki są wyposażone w takie lekkie wibracje, gdy się odpowiedni przycisk wciśnie, więc jest potwierdzenie, że to zrobiliśmy. W wersji e-Boost obecne są na kierownicy dwa fizyczne przyciski. Pierwszy służy po prostu do przełączania się po trybach jazdy, drugi odpala najostrzejszy tryb Cupra bez względu na to, jaki jest wcześniej wybrany. Jest to po pierwsze fajne takie sportowe rozwiązanie, a po drugie wygodne, ponieważ te przyciski do zmiany trybów są zawsze pod ręką.
Zegary w Bornie są bardzo niewielkie i informacyjnie podzielone na 3 sekcje. Z lewej strony są wskazania systemu bezpieczeństwa, na środku informacje o jeździe, zasięg, prędkość, a z prawej może pojawiać się, jeśli jest odpalona nawigacja. Brakuje mi tutaj chociażby wyświetlania średniego zużycia energii, tego typu spraw, no ale jeśli chodzi o te najważniejsze rzeczy potrzebne do jazdy, to wszystko tutaj jest. Zestaw wskaźników jest przymocowany do kolumny kierowniczej i wędruje wraz z nią. Wskazania zużycia energii śledzić można na ogromnym 12-calowym wyświetlaczu systemu inforozrywki. Wszystko szybko się tutaj ładuje ze względu na przekątną. Też elementy sterujące mają odpowiednią wielkość. Na ekranach domowych mamy możliwość modyfikowania zawartości. Też te widgety są interaktywne. W ten sposób można na przykład zmieniać źródło dźwięku. Jest to wygodne. Mamy także ostatnie cele w nawigacji. Dolna belka też jest edytowalna, jeśli chodzi o swoją zawartość. Z kolei jeśli chodzi o rozmieszczenie przycisków już wewnątrz poszczególnych modułów, to jest to bardzo rozsądnie zaprojektowane. Ustawienia są częściowo w formie graficznej, częściowo, gdy się wejdzie głębiej, mają już klasyczne listy, jest integracja ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay, zatem jest to system dobrze radzący sobie w codziennym użytkowaniu. Nie podoba mi się tu tylko to, że w tym systemie ukryto też panel klimatyzacji. Nie ma on formy jakiejś fizycznej. Co prawda poniżej są przyciski dotykowe do sterowania temperaturą, ale nie są one wygodne. Zdecydowanie lepiej tutaj jakiś klasyczny panel by się sprawdził. No i już poza aspektem funkcjonalnym trochę urozmaiciłby tę przestrzeń, która jest teraz bardzo pusta. Born występuje tylko w 2 wariantach mocy i powiązane są z nimi pyłki wyposażeniowe. Bazowa odmiana ma 204 konie mechaniczne i 58 kWh netto energii w akumulatorach i za 179 600 zł dostaje się w niej rozsądne wyposażenie, gdzie nie doszukałem się jakichś rażących braków. Wciąż jednak całościowo odmiana ta nie ma za bardzo sensu, ponieważ dopłacając jedynie 6700 zł dostaje się wersję e-Boost, gdzie dochodzi lepsze wyposażenie i silnik, który w trybie Cupra punktowo wyciągać może 231 koni mechanicznych. Nie ma co się jednak tą zwyżką specjalnie ekscytować, ponieważ aby taką moc wycisnąć, musi zostać spełniony szereg warunków, to znaczy naładowanie akumulatorów musi być wyższe niż 80%, ich temperatura ma wynosić od 23 do 50 stopni, nie mogą być nadmiernie zużyte, no i na dworze musi być też odpowiednio ciepło, zatem w codziennym użytkowaniu wypada to 231 koni traktować trochę jako ciekawostkę i bardziej mieć w głowie po prostu około 200 koni. Pod kątem wyposażenia e-Boost wprowadza jednak sporo, bo chociażby nawigację, adaptacyjny tempomat, podgrzewane fotele, większe felgi i kilka innych drobiazgów i dodając je do zwykłego Borna dopłacić trzeba znacznie więcej niż te lekko ponad 6000 zł ekstra za e-Boosta. Nawet wybierając jednak lepszą wersję, nie trzeba kończyć konfiguracji, bo sporo rzeczy można jeszcze dodać, jak adaptacyjne zawieszenie, panoramiczny dach, dostęp bezkluczykowy czy wyświetlacz przezierny i te opcje do najtańszych nie należą, przez co testówka wyposażona bardzo dobrze, ale wciąż nie maksymalnie zdrożała około 27 000 zł do pułapu 212 000 zł. Cenę tę jeszcze zwiększyć można dokupując akumulatory 77 kWh netto, wtedy podwyżka to kolejne 24 500 zł. Gdyby ktoś chciał wziąć ten model skonfigurowany tak jak egzemplarz testowy, to jeszcze dopowiem, ile kosztowałby on w leasingu operacyjnym, opierając się na ofercie partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. W cenach netto za parametry weźmie 20% wpłatę własną, czyli 35 500 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co daje 52 508 zł i wtedy miesięczna rata to 2773 zł. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, a na stronie Carlis Polska czekają też inne modele, również w wynajmie długoterminowym. Podczas testu Borna nie zauważyłem nigdzie, aby sygnalizował on, kiedy dostępny jest w nim tryb e-Boost. Nie znalazłem też jego manualnej aktywacji, zatem kierowca musi zdać się tutaj na elektronikę i tak, jak sądzę przynajmniej, odpowiednio naładowana i rozgrzana testówka przyspieszała od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę.
Bez względu na to, czy spełniałem warunki do dodatkowej mocy, czy nie, samochód gwarantował mi bardzo dobre przyspieszenie i w reakcji na wciskanie gazu nie czułem w Bornie przytemperowania, jak to czasami ma miejsce w elektrykach innych marek. Ten efekt można oczywiście wprowadzić w ustawieniach trybów jazdy, bo w mającym maksymalizować zasięg range przyspieszenie jest mocno uspokojone, ale nawet w trybie komfort auto ochoczo wyrywało do przodu i cały czas czułem jego potencjał, a aktywując tryb Cupra, ostrość była taka, że brak płynności na co dzień aż by mi dokuczał i ustawienia te wybierałem tylko na specjalne okazje, bo komfort po prostu wystarczał mi, aby jeździć bezpiecznie i też aby czuć satysfakcję z elektrycznych 200 koni. Przyznam, że spodobało mi się takie podejście, ponieważ czegoś takiego właśnie od elektrycznej Cupry oczekuję i aż szkoda, że samochód ten nie jest oferowany w jeszcze trochę mocniejszej wersji z napędem na wszystkie koła, bo tutaj mamy wprawianą w ruch tylko tylną oś. Borny, jak na auto tego typu przystało, cechuje się również idealną płynnością i powtarzalnością reakcji na wciskanie gazu, co jeszcze poprawia wrażenia i odpowiednia dynamika obecna jest w tym samochodzie również przy wyższych prędkościach, gdzie nie można co prawda liczyć na wciskanie w fotel, ale na poziom pozwalający na bezpieczne podróżowanie już tak. Mój test Cupry Born przypadł na zimę, kilka stopni na plusie na dworze i w takich warunkach zasięg omawianego modelu wynosi około 300 km, a producent podaje maksymalną wartość na 420 km, do czego w lecie można się pewnie bardziej zbliżyć. Generalnie w mieście taki zasięg jest bardzo komfortowy, w krótszych trasach Born też dawał radę, przy czym jeśli ktoś chce traktować to auto bardziej jako model do dalszej podróży, to zdecydowanie lepszy będzie wariant 77 kWh katalogowo wydłużający zasięg o 128 km. Pod kątem zużycia energii w Warszawie Born potrzebował około 18 kWh na 100 km z włączonym rozsądnym ogrzewaniem, podobnie było na zwykłych drogach pozamiejskich. Przyspieszając do 120 km na godzinę na ekspresówkach komputer pokładowy pokazywał okolice 21 kWh, a na autostradach wartości oscylowały wokół 25. Z kolei ładować akumulatory można albo przy pomocy prądu zmiennego i kabla typu drugiego z mocą do 11 kW, albo korzystając z prądu stałego i złącza CCS i wtedy przy większych bateriach moc maksymalna wynosi 135 kW, a przy testowanym wariancie to 120 kW, zatem jak na pojemność oferowaną przez Borna są to solidne wartości pozwalające naładować akumulator do około 80%, nawet w lekko ponad pół godziny. Ja korzystając z prądu zmiennego od 30 do 100% ładowałem samochód w około 3,5-4 godziny. Prąd zmienny wykorzystuje się również do ładowania z domowego gniazdka i w ten sposób nie mogłem sprawdzić, ile trwa ładowanie, ponieważ takiego w garażu nie posiadam, ale przy najmniejszej mocy trzeba nastawiać się na kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Wybór trybów jazdy nie ingeruje tylko w układ napędowy, ale również w układ kierowniczy i na ustawieniach komfortowych Born zachowuje się dosyć zwyczajnie, tak jak przystało na dopracowane pod kątem właściwości jezdnych małe auto, to znaczy gwarantuje przyjemną bezpośredniość i dosyć niewielki opór. W trybie performance praca kierownicy wyraźnie się utwardza do poziomu aż niepożądanego czasami na parkingach, ale za to takie ustawienia świetnie wypadają podczas jazdy z wyższymi prędkościami, gdzie czuje się fajny, nacechowany trochę sportowo styl. Nie jest to co prawda poziom rasowych spalinowych hot hatchów, ale patrząc na wrażenia z użytkowania i uniwersalność, dobrze zostało to moim zdaniem wypośrodkowane. Adaptacyjne zawieszenie DCC kosztuje ekstra 4481 zł i ono również mocno wpływa na wrażenia, ponieważ Born generalnie jest dosyć sztywnym samochodem, ale jednak przesuwając suwak bardziej w stronę komfortu, mniejsze nierówności są w wyraźnym stopniu zmiękczane, a po stronie nazwanej Cupra czuje się ich naprawdę sporo przez zwiększenie sztywności i nie są to kosmetyczne zmiany. Ogólnie jednak zakładając, że bez DCC samochód ma zawieszenie ze stronem mniej więcej na środku skali, to za jego adaptacyjność pewnie bym nie dopłacał. Jajowata bryła nadwozia Borna sprawia, że frontowa szyba jest w nim mocno pochylona i też bardzo daleko poprowadzona. Maska jest w ogóle niewidoczna z perspektywy kierowcy. Mamy długie podszybie, trochę poprawia sytuację, jeśli chodzi o widoczność, rozdzielenie słupków przy takiej budowie samochodu. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu po przekątnej słupek nie jest jakiś bardzo masywny. Tylna szyba jest umiarkowanych rozmiarów, jak na auto tego typu. Zaczyna się ona dosyć wysoko. Kamera cofania oferuje przeciętną jakość, ale wystarczającą. Większym problemem jest w niej szerokokątność. Są dwa widoki, jeden taki oraz drugi ten, w którym trochę lepiej jest to kontrolowane, ale w tym, który odpala się zawsze po wrzuceniu biegu wstecznego, bardzo jest to wszystko tutaj porozciągane i w konsekwencji dosyć trudno jest ocenić odległość taką realną od przeszkód. Też skierowałbym obiektyw tej kamery trochę bardziej do góry.
Na szczęście, nawet pomimo nieprzemyślanej kamery cofania, wciąż mówimy tu o samochodzie mającym 432 cm długości i 178 cm szerokości, co przekłada się na to, że na parkingach Borna daje się i tak rozsądnie łatwo wyczuć. Promień skrętu testowany model ma zwyczajny jak na rozmiary nadwozia i chociaż układ kierowniczy nie czyni z niego typowego mieszczucha, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, to w Warszawie nie sprawiał mi on żadnych wartych odnotowania poważniejszych problemów. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma standardową bryłę dla samochodów grupy Volkswagena, co znaczy, że jest troszeczkę może za wysoki, ale przez obłe kształty i nieprzesadzoną masę nie jest przeszkadzający w kieszeni. Na froncie mamy połyskujący czarny plastik, na którym widać bardzo wiele różnych zarysowań, co jest kiepskim pomysłem. Jeśli ktoś już chciał, żeby było połyskująco, to mógł zastosować też na przodzie gumę, która obecna jest z tyłu, ponieważ na niej żadnych ubytków nie widać. W górnych częściach deski rozdzielczej mamy w testówce miękkie tworzywo o bardzo przyjemnej dla oka fakturze. Podobną spotkać można na drzwiach, ale tutaj jest już twarde i trochę gorzej się to prezentuje. Najgorzej jest w okolicach sterownika szyb. Tutaj ten plastik wygląda tandetnie. Podłokietnik jest odpowiednio miękki, bardzo przyjemny w dotyku. W niższych częściach kokpitu mamy twarde materiały w takich lokalizacjach, że one nie zwracają na siebie uwagi. Bardzo przyjemnie z kolei prezentuje się ta wstawka, o niej już wspominałem. Tunel środkowy to estetyczny materiał. Nie ma zbyt wiele przycisków, aby ocenić, jak one działają, ale wszystko tutaj, jeśli chodzi o precyzję montażu, jest odpowiednie, spasowanie też jest ok. Znaczy, trochę ten ekran podczas takiego naciskania trzeszczy, ale podczas jazdy nie, a ogólna jakość wykonania, poza jakimś tam pewnym minusem za drzwi, stoi tutaj na naprawdę dobrym poziomie. Na pozytywne wrażenie estetyczne wpływa również obszycie części deski rozdzielczej w okolicach kierownicy skórą. Na dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Borna składają się LEDowe paski na drzwiach, niewidoczne w kamerze podświetlenie przestrzeni na nogi oraz już lepiej dostrzegalna lampka w schowku na tunelu środkowym. Można sobie sterować intensywnością podświetlenia każdej z sekcji osobno, jak również kolorystyką, ale tylko sekcji na drzwiach oraz na tunelu środkowym. Jeśli się zasunie jednak roletę tego tunelu, no to tego dodatkowego oświetlenia nie ma. Przyciski przełączniki podświetlone są niezmiennie na kolor biały, ponieważ nie ma ich zbyt wiele w okolicach konsoli centralnej tunelu środkowego, to właśnie przy tym dla większej estetyki zasuniętym tunelu jest tutaj mocno tak neutralnie i też trochę ponuro. Te paski na drzwiach jedyne bardziej wyróżniające się nie ratują sytuacji, więc ogólnie użytkowo i tak pod kątem czytelności jest ok, no ale można by w takim samochodzie zaproponować coś więcej. Dotykowe przyciski pod ekranem nie są podświetlone, te lampki widać tylko w kamerze, co jest moim zdaniem żenującą oszczędnością ze strony producenta, ponieważ ważne funkcje, jakby nie patrzeć, zmiana temperatury czy głośności w nocy, z tego wygodnie nie da się w żaden sposób korzystać. Na szczęście jest to jedyny brak w oświetleniu w tej kabinie. W światłach z przodu segmenty do jazdy dziennej zintegrowane zostały z kierunkowskazami i mają dynamiczny, bogaty w ciekawe detale i pasujący charakterem do bryły nadwozia tego samochodu kształt. W kierunkach w bocznych lusterkach też mamy diody. Z tyłu także wszystko jest LEDowe, światła pozycyjne mają ładny wzór i charakterystyczny dla nowych Seatów i Cupr pasek i ogólnie Born po zmroku wygląda dokładnie tak wyraziście, jak mógłbym oczekiwać od elektrycznego auta tej marki. Światła w Bornie umieszczone zostały w zwykłych odbłyśnikach, co sprawia, że mają one dosyć przeciętną poziomą precyzję odcinania stref jasnych od ciemnych. Pod kątem mocy świecenia wypadają za to bez zarzutu, więc chociaż trochę szkoda, że nie zastosowano tutaj chociaż opcjonalnie bardziej zaawansowanego adaptacyjnego rozwiązania, to LEDy w tym aucie wciąż dają radę. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki spory zapas wolnej przestrzeni. Obecny w egzemplarzu testowym panoramiczny dach za 5281 zł nie pogarsza sytuacji, ponieważ podwyższenie niespowodowane kończy się mniej więcej tutaj, a w naturalnym ułożeniu moja głowa znajduje się tutaj i nawet gdy się konkretnie wyprostuję, to mam jeszcze taki margines dzielący mnie od podsufitki. Tunel środkowy w testowanym modelu nie istnieje, podłoga jest płaska. Tylna kanapa prezentuje się tak, nie ma co w niej liczyć na rozkładany podłokietnik. Bagażnik Cupry Born ma 385 litrów pojemności, cechuje się on niezbyt wysokim progiem załadunkowym, sporym otworem, chociaż nie jakimś bardzo dużym na szerokość, oraz regularnymi kształtami. Po bokach w kufrze testowanego modelu mamy po haczyku na jakieś torby. Z prawej strony dochodzi do tego jeszcze gniazdo 12V. Są z obu stron również niewielkie kieszenie w nadkolach. Podłoga jest w dwóch poziomach możliwa do umiejscowienia. Pod nią znajduje się jeszcze niewielki schowek.
Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1267 litrów. Gdybym umieścił półkę bagażnika w wyższym położeniu, dostałbym wtedy z grubsza płaską podłogę z jedynie lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, Cupra Born została oczywiście trochę zrodzona z przymusu, bo bez elektryfikacji producenci nie dadzą rady uniknąć kar za emisję, ale przyznam, że po kilku dniach z nią spędzonych ten samochód przekonał mnie do siebie bardziej niż się spodziewałem, bo przez ogólny klimat budowany za sprawą wyglądu, a także ze względu na styl prowadzenia, jazda Bornem dawała mi dużo satysfakcji, więcej nawet niż spalinowymi modelami tej marki. Na tym wszystkim cieniem kładzie się sposób obsługi, który bywa nieraz irytujący, ale jeśli ktoś to przełknie, to elektryczna Cupra to naprawdę konkretna propozycja dla osób poszukujących nietuzinkowego małego auta na prąd. I to wszystko, co przygotowałem o elektrycznej Cuprze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!